Zaprojektowałem stoisko targowe w 10 minut. Bez materiałów wejściowych, znając jedynie wielkość stoiska, jego kształt i adres strony internetowej klienta. Prosta konstrukcja z naniesionymi grafikami i podglądem online. Jak to możliwe? Poznaj BCAD, nasz system do projektowania stoisk targowych. Program ten jest darmowy i dostępny online na naszej stronie internetowej. Po wejściu na naszą stronę internetową, jeśli nie macie jeszcze loginu, należy się zarejestrować i możecie zrobić to klikając w ten oto przycisk. Jeśli byliście już zalogowani, kliknijcie My BMatrix Login. Tutaj po zalogowaniu przejdziemy do naszego dashboardu, na którym będziecie mieli do wyboru kilka funkcji. Możecie policzyć ślad węglowy, ale dziś skupmy się na naszym programie BCAD, w którym jesteśmy w stanie narysować sobie proste stoisko. Po przejściu do panelu programu tworzymy Create New Project, a następnie wpisujemy jego nazwę. Załóżmy, że to będzie YouTube Film. Następnie nazwę klienta, wpiszemy, skorzystamy z naszej drukarni. Tu możemy wpisać nazwę eventu. Forum branży eventowej to była ostatnia impreza, na której się wystawialiśmy. Oczywiście możecie wpisać datę eventu, od kiedy do kiedy. Możecie wpisać kod pocztowy, miasto, w którym będzie. Te informacje będą przydatne na późniejszym etapie. Jeśli chcielibyście bezpośrednio z naszego systemu, chcielibyście bezpośrednio wynająć produkty. Po zapisaniu przechodzimy do systemu do projektowania. Po wejściu do naszego programu zaczynamy od ustawienia powierzchni naszego stoiska. Załóżmy, że ta powierzchnia to będzie 6 na 4 metry. Następnie będę chciał zbudować takie stoisko w kształcie litery L, więc zacznę sobie z tego menu po lewej stronie, gdzie mamy różne elementy. Wybiorę sobie ramy proste i wybiorę sobie ramę 992 na 2480, czyli tą ramę 1 na 2,5. Klikając na tą ramę, postawię sobie ją w tym miejscu. Klikając 2 razy, postaram się ją dosunąć do krawędzi stoiska. Klikając M lub tutaj Move, przesuwam ją delikatnie, żeby mieć ją idealnie na krawędzi. A następnie, żeby zbudować całą ścianę, kliknę sobie literkę D lub Duplicate i w ten oto sposób zbuduję całą ścianę. Kliknąłem jeszcze jedną ramę więcej, następnie obrócę ją o 90 stopni klikając Q i klikając M przesunę ją do krawędzi naszego stoiska. Zobaczcie, rama podświetliła się na czerwono, a to dlatego, że jedna rama nachodziła na drugą. W tej chwili to przesunąłem i już znów jest zielona. Tutaj zbuduję kolejną ścianę, D jak Duplicate i duplikuję sobie. OK, załóżmy, że na tej ścianie będę chciał zbudować kantorek. Skopiuję sobie tą ramę, Ctrl-C, wstawię ją tutaj. Mogę ją też obrócić najpierw i zbudować sobie tą krawędź. OK, jest w porządku. Może przesunę sobie ją tutaj. OK. I teraz będę budował kolejne ramy, żeby powstał nam kantorek. Znów na czerwono, mamy jakąś kolizję. Klikając sobie 2 razy, przybliżam sobie dany element, mogę zobaczyć, czy wszystko ze sobą pasuje. OK, w ten oto sposób zbuduję sobie kolejną ścianę naszego kantorka, kolejne elementy naszego kantorka, ale załóżmy, że ten kantorek chciałbym, żeby on był rzeczywiście wyższy, więc zrobię sobie znowu deduplikuj i nacisnę sobie replace albo S jak scale i zeskaluję tą ramę do wymiaru 992, czyli do wymiaru mniej więcej metra. I zduplikuję sobie w ten sposób, będę miał ten kantorek wyższy. Tutaj przydałyby mi się jeszcze drzwi, dlatego skorzystam sobie z ramy drzwi, door frames, single doors i znów 992 na 2480, czyli metr na 2,5 metra. No i wstawimy sobie drzwi, tutaj przesuniemy je, zobaczymy, czy to wszystko nam pasuje. OK. Jest w porządku. Mamy zbudowane, wszystko jest na zielono, więc jak najbardziej jest OK. I teraz przy założeniu, że ta ściana jest taką ścianą wolno stojącą, chętnie dodałbym tutaj podstawę. Klikając Add Baseplate mogę dodać podstawę dwustronną węższą, takie małe nóżki, ale w tym wypadku najlepiej sprawdzi mi się podstawa jednostronna. Mamy gotowe. W sumie moglibyśmy dodać jeszcze lampki, więc zaznaczę sobie nasze ramy.
klikając w przypadku Maca Command i załóżmy, że do tych wszystkich ram, które sobie tutaj zaznaczę, będę chciał u góry dodać lampki. Klikam sobie Add Sunlight, wybieram sobie Sunlight, jednostronne, Swap Side i mamy lampki dodane. To, co jeszcze możemy zrobić, to w zasadzie tutaj, przy założeniu, że te lampki są w drugą stronę, mógłbym też je obrócić oczywiście, ale tutaj zrobię coś innego, zrobię po prostu lampki dwustronnie. Dzięki temu mamy doświetlone zaplecze, ale mamy też doświetloną przednią ścianę. Załóżmy, że na tym elemencie chciałbym dodać sobie ekran telewizor, czyli dodam sobie w tym momencie Add Brackets, Flat Screen Support i mamy już przygotowany element pod nasz telewizor. Jeśli na tym elemencie chcielibyśmy dodać na przykład logo 3D klienta, mogę tak samo dodać brackety, takie brackety Universal Bracket. Załóżmy, że dodamy po 2 sztuki i w tej chwili mamy też dodane nasze brackety do tego, żeby przykręcić na przykład logo 3D klienta lub jakiś element podświetlany klienta, który chcielibyśmy umiejscowić. Pokażę Wam jeszcze jedną funkcję. Możemy sobie zrobić coś takiego jak Transparent Frames. Jak widzicie, ramy są transparentne, ale nie mamy dodanych żadnych łączników. Klikając Calculate Connectors w tym miejscu, system automatycznie policzy nam wszystkie łączniki i doda nam te wszystkie elementy, a następnie będziemy w stanie w pliku XLS je również zobaczyć. Załóżmy, że zrobimy teraz Normal Frames. Tak, łączniki mamy pododawane. Co dalej? Co dalej moglibyśmy zrobić? Możemy zacząć od tego, że chcielibyśmy dodać jakieś wydruki dla naszego klienta. Zacznijmy może od tej ściany. Zaznaczę sobie wszystkie ramy. Add Infill, One Face. Dodałem z jednej strony wydruki. Mogę też tą ścianę sobie zapisać, tylko jedną grupę. Zapiszę sobie to jako grupa. I mamy jako grupa pierwsza, załóżmy sobie, napiszę lewa ściana 1. OK. Grafiki klienta. Skąd wziąć grafikę klienta? Ja w tym przypadku skorzystam ze strony internetowej. Wejdziemy sobie na stronę internetową naszej drukarni. I teraz załóżmy sobie, chciałbym dodać jakąś grafikę. Muszę złapać mniej więcej proporcje. Więc patrząc sobie na ten element, wiem, że te proporcje muszą być mniej więcej pewnie takie. Nie przejmujmy się za bardzo, jeśli one rzeczywiście nie będą idealne. Bardziej chodzi o złapanie mniej więcej proporcji, bo mówimy tu o tym, żeby grafikę nałożyć dla klienta w takiej formie pokazowej. Add Infill, Add Image, czyli dodaj zdjęcie i rozciągnij zdjęcie na wszystkie elementy. OK, zobaczcie, grafika nam się dodała, mamy pierwszą grafikę dodaną, wygląda w miarę OK. Możemy zrobić tak samo z kolejnymi elementami, czyli zaznaczamy sobie ramy, do których chcemy dodać nasze wydruki. Robimy sobie Add Infill, One Face, Swap Side z drugiej strony OK. No i robimy tą samą sytuację, wchodzimy na stronę klienta, szukamy jakiegoś elementu, co byśmy tu mogli zrobić. A może tak naprawdę któryś z tych elementów. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten element. Czy to nam się wpasuje? Add Image, rozciągnij i załóżmy ten element, dodajemy tutaj. OK, mamy kolejną grafikę dodaną. Zobaczcie, jak to fajnie działa. Dodaję sobie grafiki, importuję ze strony klienta i z perspektywy tego klienta on widzi coś, co jest dla niego personalizowane. Coś, co już jest rzeczywiście przygotowane specjalnie dla niego. Załóżmy sobie, OK, tu mamy jakąś kolejną grafikę. Robimy sobie zrzut ekranu kolejnej grafiki. I dodajemy Add Image, Spread Image i dodajemy sobie kolejny element. Super. Załóżmy teraz, że te pozostałe ramy chciałbym wypełnić jakimś wypełnieniem już w jakimś kolorze, więc mogę sobie dodać wypełnienie, zobaczyć, jak ono wygląda i dodać po prostu do niego jakiś kolor. No, chyba biały będzie najbardziej tutaj pasował. I mamy te elementy dodane. To, co jeszcze możemy zrobić, to możemy zaznaczyć sobie ramy, których widać krawędzie. Zobaczcie, tu widzimy krawędzie, więc zaznaczę wszystkie ramy, na których widać krawędzie
i zrobimy coś takiego jak generate covers. I w ten sposób wygenerujemy sobie coversy, które spowodują, że te krawędzie bardzo ładnie nam się... standard covers. Covers i standard covers. Zobaczcie, krawędzie idealnie nam się schowały. Mamy przykryte coversami. Robimy jeszcze calculate connectors. Zawsze na końcu powinniśmy to zrobić. No i mamy stoisko zaprojektowane dla klienta. Bardzo proste, ale zrobiliśmy je bardzo szybko. I jest to stoisko indywidualnie zaprojektowane, no bo są grafiki klienta, klient je rozpoznaje, znając swoją stronę, będzie to dla niego coś przyjemnego. To, co jeszcze możemy zrobić, możemy sobie skorzystać z jakichś template'ów, na przykład takich zapisanych naszych grup. Powiedzmy, że ja tutaj mam taką ladę przygotowaną, więc mogę sobie tą ladę wstawić. Mogę też na tej ladzie znów jakąś grafikę. Załóżmy, że zrobimy sobie zrzut ekranu z tej grafiki co nowego. I na ten front lady dodamy sobie add image, grafika, co nowego. A na pozostałe elementy wybiorę tak jak poprzednio, po prostu kolor. OK. Dobrze. W ten oto sposób mamy gotowe. Przed zapisaniem ostatecznym proponuję jeszcze raz calculate connectors. Będziemy pewni, że wszystkie łączniki zostały policzone. Zapisujemy sobie wersję jako wersję naszego stoiska V1. I teraz to, co chciałem Wam pokazać, po zapisaniu tego projektu jesteście w stanie zrobić kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, to jesteście w stanie wysłać ten projekt do swojego klienta. Klikając tutaj, możecie skopiować link i klient, tak samo jak ja oglądałem przed chwilą nasz projekt, będzie w stanie w takiej formie 3D poobracać sobie tym elementem, zobaczyć jak on funkcjonuje, zobaczyć, czy ten kantorek jest wystarczający, czy duży, czy mały, czy może chce więcej przestrzeni. To jest tak naprawdę bardzo fajna opcja, a poza tym klient oczywiście zobaczy swoje grafiki. On nie będzie mógł nic zmienić, ale będzie w stanie Wam powiedzieć, dać taką informację zwrotną, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba, chce większe, mniejsze stoisko. Druga rzecz, możecie wyeksportować plik XLS, który powie Wam, jakie elementy potrzebujecie do zbudowania tego stoiska. Możecie też wyeksportować plik OBJ, dzięki któremu jesteście w stanie zaimportować ten plik tak naprawdę do programu na przykład 3D Max i tam zrobić profesjonalną wizualizację, jeśli jest taka konieczność. Choć w mojej ocenie coraz więcej klientów posługuje się naszym systemem i wysyła po prostu linki do klientów, którzy oni mogą sobie w tej wersji takiej 3D trochę tym systemem. OK. Klikając w tego naszego Excela, Excel nam się tutaj otwiera, więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda lista części. Tu mamy listę części, mamy listę, ile jakich RAM potrzebujemy, czyli rama MET na 2,5, potrzebujemy 14 RAM do zbudowania tego stoiska, ile potrzebujemy oświetlenia, jakie panele potrzebujemy, jeśli byśmy chcieli użyć płyty PCV, a także jakie części są nam potrzebne. Taką listę wysyłając do nas, my będziemy w stanie wycenić dla Was, na przykład zrobić ofertę najmu. Jeśli chodzi o ofertę zakupu, jesteście w stanie zrobić ją sami, klikając tutaj, New Quote, nazwa YouTube, quote jako testowa i możecie tu dodać jakieś elementy, odjąć, jeśli macie już te elementy na stoku i klikając Create New Quote otrzymacie ofertę zakupu, czyli jaki będzie koszt zakupu konstrukcji pod to stoisko. Ta oferta nam się wygeneruje i to w zasadzie jest to, co chciałem Wam pokazać. Pamiętajcie, proste stoisko można wyprodukować, można zaprojektować bardzo szybko. W bardzo prosty, przyjemny sposób. OK, ta oferta nam się generuje. OK, tu mamy tą ofertę. Możemy tą ofertę sobie teraz pobrać, otworzyć i zobaczyć, jak ona wygląda. Widzicie? Tu mamy wszystkie elementy w tej oferty spisane. Mamy też naszą ofertę dodatkową na nasze ekrany LEDowe. OK. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie pokazałem Wam, jak w łatwy, szybki sposób jesteście w stanie wejść w proces zakupu klienta, pokazać swoje zaangażowanie, zaprojektować proste stoisko, nanieść grafiki klienta, wykorzystując tak naprawdę jego stronę. W mojej ocenie i z doświadczeń moich klientów to bardzo dobrze działa, bardzo pozytywnie klienci to odbierają, ponieważ bardzo szybko dostają informację zwrotną, nie dostają zapytania o brief, nie dostają
1000 pytań, dostają pierwszy projekt, o którym mogą porozmawiać, a zaprojektowanie tego stoiska trwało około 10 minut. Jak dojdziecie do wprawy, ja tej wprawy tak naprawdę nie mam, bo nie projektuję tych stoisk. Chciałem Wam tylko pokazać naszą funkcjonalność systemu BICAD, ale jak dojdziecie do wprawy, to myślę, że te stoiska będziecie projektować naprawdę szybko. Jeśli potrzebujecie mojego wsparcia, zapraszam do kontaktu. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a klikając w dzwoneczek dostaniecie informacje o kolejnych filmach. To jest też dla mnie bardzo ważne, bo motywuje mnie do dalszej pracy nad tym kanałem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.